Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku chciałem wspomnieć trochę na temat minigier Five Nights at Freddy's 2 i tajemniczego dźwięku, który podczas nich słychać. Niestety nie jest to coś, co jestem w stanie wyjaśnić. Mogę pytać tyle, ile mogę na temat tego wydarzenia, ale nie jestem w stanie wyciągnąć z tego jakichś wniosków i dlatego właśnie ten odcinek to taka teoria widzów. Powiem wszystko, co ja rozumiem na ten temat, a potem dam wam możliwość się wyszaleć, zostawić komentarz, własną teorię dotyczącą tego, co to wszystko tak naprawdę oznacza. Jeżeli dostanę jakieś ciekawe, logiczne, przekonujące teorie, to zrobię osobny odcinek omawiający właśnie te najlepsze komentarze. Ale zanim się za to weźmiemy, mamy jeszcze jedno ogłoszenie. The Freddy Files, trzecia książka Scotta w tematyce FNAF-a, ale nie mylić z trylogiem książkowego kanonu, co tutaj jest całkowicie niezwiązane. Jest ona blisko wyjścia. Generalnie oficjalnie wychodzi za 4 tygodnie. W Australii ponoć ma wyjść wcześniej. Nie wiem, kiedy rzucę ten odcinek, ale książka ma wyjść pierwszego, prawdopodobnie dzisiaj, chyba że spóźnię się z odcinkiem. Albo ma zostać też wysłane pierwszego, więc nie wiem, może w ciągu najbliższych paru dni się coś pojawi. Zawsze mogą to anulować, zmienić datę, ale tak to właśnie wygląda na ten moment. W Australii oficjalnie wychodzi 1 sierpnia. Tymczasem na iBooksach, czyli tam, gdzie mój telefon z Androidem nie dociera, pojawiła się taka mała próbka związana z tym, jak The Freddy Files będzie wyglądało. Z samego opisu książki możemy dowiedzieć się, że pokażą ona jakieś proste informacje na temat poszczególnych gier, wyjaśni trochę mechaniki, rzeczy, które się tam dzieją. Zwróci też uwagę na teorię, omówi parę tam większych debat jak 83 kontra 87, ale nigdzie nie mówi, że dostaniemy jakieś bezpośrednie informacje. Mówi, że zwróci uwagę na wszystkie dowody i wszystkie szczegóły z gier, więc może to sugerować, że będzie to dosyć obszerna analiza, wliczając niektóre elementy fabuły, które mogliśmy ominąć, nie zwrócić na nie uwagi, nie połączyć jednego z drugim. Także tak, jak dla mnie ciekawy koncept, ale czy z tego coś wyjdzie, czy użyjemy sobie tej książki do rozwiązania fabuły, to dopiero zobaczymy. Przeglądając próbkę, bo nie będę już przedłużał, to nie jest główny temat odcinka. Można zobaczyć parę ciekawych rzeczy. To jest wyjaśnienie w skrócie Fonkoli, tutaj dokładne szczegóły dotyczące mechaniki zużycia prądu w grze, tutaj prosta mapka wyjaśniająca, jak animatroniki poruszają się po lewej stronie mapy, prawdopodobnie na drugiej karcie jest cała reszta. Ta prosta próbka nie pokazała, jak całe strony z omówieniem teorii będą wyglądały, ale widać, że każda z gier ma ponad 20 stron tylko dla siebie, więc jest ciekawie. Zobaczymy, jak to w końcu wyjdzie, ale póki co zajmijmy się tematem odcinka, bo tytuł sugerował coś innego niż The Freddy Files. Link do tych udostępnionych stron znajduje się w opisie. Minigry FNAF 2 i ten tajemniczy dźwięk, słowa, osoba wybekująca litery, podające tajemnicze hasła, uratuj go, uratuj ich, daj prezenty, daj życie. Te wszystkie wiadomości pojawiają się w każdej z 3 minigier. Ale zaraz, są przecież 4. Tak, wydaje mi się, że cały temat tych słów jest tutaj dosyć ciekawy i to z paru różnych punktów widzenia. Minigry Save Them i Give Gifts, Give Life, ich tytuły wzięły się właśnie od tych tajemniczych słów, które słychać było podczas nich, nie było żadnego innego tytułu do nich. Minigra Take Cake to the Children ma głos Save Him, uratuj go, ale minigra Foxy'ego tego nie ma. Ze wszystkich tych minigier akurat w tej jednej nic nie słychać, tylko jakieś zakłócenia w tle. I to jest naprawdę zastanawiające. Dlaczego tak jest? Jak dla mnie istnieje tylko jedna rzecz, która rozróżnia te wszystkie minigierki. Nie są to martwe dzieci, nie są to lokacje, nie jest to też morderca. Tą różnicą jest marionetka. Tak, 3 z 4 minigier mają ten tajemniczy głos w tle i dokładnie te 3 minigry mają w sobie marionetkę. W Save Them to na nas prowadzi, w Give Gifts to my nią kierujemy, w Save Him już nie będę dywagować nad tym, czy dzieciak na minigierce to marionetka, czy też nie. Ta minigierka daje nam jumpscare marionetki, więc ta postać jest tutaj jakkolwiek związana ze wszystkim. Minigierka Go 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 skupia się na 5 dzieci zabitych koło pirackiej zatoczki. Tutaj nie słuchać nic. Nie ma marionetki, nie ma tajemniczych głosów. Jedno z drugim wiąże się w jakiś sposób. Teksty mówią uratuj ich, uratuj go, daj prezenty, daj życie. I ciężko stwierdzić, kto konkretnie to tutaj wszystko mówi. Takie uratuj ich brzmi, jakby marionetka mówiła to do Frediego. Za to daj prezenty, daj życie wygląda, jakby to było mówione do marionetki. Choć istnieje też opcja, że wszystkie te słowa są mówione do stróża nocnego, Jeremiego. Co jeśli minigry z dwóch są dosłownie minigrami? Kiedy stróż nocny przegrywa, ma już zaraz ginąć, widzi te minigierki, animatroniki każą mu w to grać, poznać ich historię. Marionetka mówi kieruj tą postacią i uratuj go, i uratuj ich, i daj prezenty, daj życie. Tylko ta opcja też niewiele wyjaśnia, co mają te minigierki przekazać. Żeby miało to rzeczywiście sens, musiałoby to znaczyć, że animatroniki są całkowicie świadome tego, że nie jesteś zabójcą i próbują wyjawić ci prawdę. Tyle, że to mieszałoby bardzo w temacie tego, co dzieje się we FNAF 2 i nie sądzę, żeby można było to wyjaśnić tak łatwo. Może marionetka wie, że to nie ty,
ale nie jest w stanie już powstrzymać animatroników. Ale po co nam to pokazuje i co wtedy też oznacza samo go, 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 które nie jest związane akurat z marionetką. Cała ta sytuacja jest bardzo niepewna i zostawia naprawdę masę pytań zamiast jakichś odpowiedzi. Jedyne takie najsensowniejsze rozwiązanie polega na tym, że w czasie go, go, go marionetka jeszcze nie istniała. Lecz czy można to jakoś udowodnić? Żeby to miało sens, Take Cake to the Children musiałby się dziać później, co niezbyt mi się widzi. Albo trzeba by tu jakoś porządnie namieszać, mówiąc, że ten dzieciak został rzeczywiście uprowadzony, zginął później, ale ten głos jest tutaj słyszany, bo on jest właśnie dzieckiem marionetką, stoi tutaj, jest żywy, ale to jest też znowu super naciągane. Gdy rozumiem i popieram teorię, że dzieciak mógł zostać uprowadzony i że te dwie postacie to jedna i ta sama osoba, to nie widzę, jaki miałoby to mieć związek z głosami z minigier. To nie ma naprawdę sensu. Także tak, wyjaśnię mniej więcej, jak to wszystko widzę. Sam temat głosów jest dosyć tajemniczy i interesujący. Wierzę, że coś się za nim kryje, ale nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Ten element może wyjaśnić jakiś duży element fabuły, historii marionetki itd., ale może nie oznaczać zupełnie nic. Mogę się tutaj łapać za całkowicie nieistotny element, choć wierzę, że może coś się tam kryć. Także tak wygląda sytuacja. Jak to rzeczywiście będzie wyglądało, to dopiero zobaczymy. Dlatego zostawcie jakiś komentarz, własne przemyślenia dotyczące całej tej sprawy. Starałem się wyjaśnić ją najlepiej jak tylko potrafię, ale nie jestem zbytnio w stanie wyjaśnić, jakie to miałoby znaczenie, po co, dlaczego. Może wy coś z tego wyciągniecie. Jeśli nie, nie będę już kontynuował tego odcinka, nie będę robił podsumowania, jeżeli nic mądrego, ciekawego się tutaj nie nasunie. Od następnego odcinka zajmę się już w końcu omówieniem FNAF The Twisted Ones. Najwyższa pora chyba, zwłaszcza, że niedługo wychodzi druga książka The Freddy Files, którą już wcześniej mówiłem. Także tak, dziękuję wam za oglądanie. Jak już mówiłem, zapraszam do pozostawienia własnego komentarza, własnych przemyśleń. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!